The envelopes, please, Mr. Hogwood. May we hear the sound of the envelope tearing, please? Paul Thomas Anderson pozostaje jednym z najbardziej radykalnych formalistów kina amerykańskiego. Dlatego najpierw warto poświęcić parę słów na omówienie jego taktyki twórczej. Anderson igra z percepcją widza przyzwyczajonego do melodramatycznej budowy filmu. Melodramatycznej w rozumieniu klasycznej trójaktowości, zdecydowanie dominującej w kinie w ogóle. Reżyser umyślnie zaburza ten upowszechniony schemat narracji przyczynowo-skutkowej. Próbuje przedstawiać kolejne wydarzenia z perspektywy czasu, za każdym razem przewartościowując rzeczywistość zastaną w zakończeniu poprzedniej sekwencji. W ten sposób cały czas utrzymuje widza w pozycji czynnej, wymagającej nieprzerwanej aktywności percepcyjnej. Aby nie pogubić się w historii, odbiorca musi być czujny, zwracać uwagę na najmniejsze szczegóły, które mogą świadczyć o nowych, dotychczas nieznanych wydarzeniach. Dlatego też filmy Andersona mogą wydawać się męczące, niekoherentne, rwane i często odrzucają mniej doświadczonego odbiorcę. Tymczasem ta stylistyka już niejednokrotnie pokazała, że za jej pomocą reżyser może odkryć nowe konteksty dość znanych schematów. Podobnie jest z jego najnowszym filmem, Nicią Widmo, która ukazuje oblicze bardzo przewrotnego melodramatu. Anderson przenosi nas w czasy świadka mody Londynu lat 50. W samym jego centrum znajduje się uznany dom House of Woodcock, popularnego krawca rodzin królewskich, gwiazd wyższej socjety, Reynoldsa Woodcocka, Daniel Day-Lewis i jego siostry Cyril. Reynolds jest mężczyzną w kwiecie wieku, bardzo skupionym na swojej pracy, którą kocha ponad wszystko, nawet ponad namiętności względem kobiet, które dość licznie przewijały się przez jego życie, będąc natchnieniem dla jego najlepszych kolekcji, ale które nigdy nie potrafiły wyrwać go ze stanu całkowitego poświęcenia swojej pasji. Do czasu aż ujrzy surową urodę Almy, Vicky Krieps, która okaże znacznie większą motywację w usidleniu Reynoldsa od którejkolwiek z poprzedniczek. Fabuła wydaje się dość błaha, może sprawiać wrażenie odtwórczości, ale dzięki świetnej inscenizacji Andersona oraz perfekcyjnym pokazom aktorskim całej pierwszoplanowej trójki, Nić Widmo wydobywa nowe motywy, tworząc przewrotną opowieść o specyfice miłości. Miłości, która ma swoje podstawy w dzieciństwie bohatera i, żywcem wyjętym z freudowskich teorii, jego związku ze zmarłą matką, której odbicie odnajduje w obliczu Almy. Przez większość seansu Anderson stawia pytania o podstawy miłości pary, by w finale ukazać obraz zwyrodniałych prób podtrzymania uczucia. Jakby reżyser na koniec jeszcze dopytywał, a ile ty jesteś w stanie poświęcić albo poświęcasz na co dzień, aby podsycać to uczucie ciepła w sercu.